Dzień dobry, ta uśmiechnięta twarz mówi i świadczy o tym, że wszystko się udało. Chyba 6 albo 7 razy próbowałem i zawsze było nie ma czasu, nie. Aż w końcu przy każdej kolejnej książce Nesbo pisałem maila do wydawnictwa, że ja to najchętniej bym do niego poleciał i z nim pogadał. W końcu padło sakramentalne tak, dlatego przyleciałem do Newcastle, gdzie Nesbo promował swoją najnowszą książkę. A skoro padło to sakramentalne tak, to niczego nie chciałem zostawić przypadkowi. Przyleciałem dzień wcześniej, nawet zatrzymałem się w tym samym hotelu co Jo Nesbo, żeby nie okazało się, że coś stanęło na przeszkodzie i tej rozmowy nie możemy zrobić. W sumie jedyne co mogło się wydarzyć, to mogłem się zatrzasnąć w windzie albo w schowku na szczotki, chociaż to drugie nie, bo do schowka na szczotki nie poszedłem. Finalnie wylądowaliśmy, jakkolwiek to zabrzmi, w pokoju Jo i pogadaliśmy o kilku sprawach. Wielu może nie, ale o kilku tak, bo czas był ograniczony. Pogadaliśmy o jego najnowszej książce, która już za chwilę ukazuje się na polskim rynku, czyli o zatrutej krwi i o tym pierwszym zdaniu, które jest bardzo ciekawe, że każdy ma swój czuły punkt. A jaki jest czuły punkt Nesbo? It would be my family. It would be, and yeah, that is the pressure point where you find me both at my weakest and strongest, I guess. Zatruta krew to kontynuacja królestwa, czyli kontynuacja przygód, tak to nazwijmy, braci Obgardów, Roya i Karla, którzy są braćmi, są również przeciwnikami, rozgrywają swoje życie niczym grę szachów, kto na kogo będzie miał więcej haków. Yeah, they are, I know, like two chess players who have played a lot of chess together, so they know each other's moves, strong sides and weak sides. So it is that competition between brothers, of course, but it's also a story of betrayal. I mean, it's Carl being the younger one, the popular one, the smart one. Who never had any trouble, who is now trying to sort of conquer their hometown. He's been abroad, he has come back to the town with a great education and a beautiful wife and a plan to build a big hotel in this little town. And that is his way of, building a statue of himself in that town, I think. And then you have Roy, who is he's not a recluse, but he's more introvert. He is more of a loner, dark character, not that good in school. But he is our protagonist. He is our, in spite of them during this story becoming mass murderers, he is still the moral compass of the story and the one who is telling the story. So what I'm trying to do is to convince you to sympathize with the mass murderer, Roy. Ale jednak
robią dobrą minę do złej gry, pokazując na zewnątrz, że rodzina jest dla nich najważniejsza i że naprawdę ze swoim bratem się kochają. Być może tak jest. Jeżeli Państwo nie czytali Królestwa, to można, ale nie trzeba, żeby przeczytać kontynuację, bo sporo jest tutaj nawiązań i sporo jest tutaj powrotów do tamtej historii. Ale long story short, jest to też książka, a może przede wszystkim o granicach lojalności i czy w ogóle jakiekolwiek są. I'm not sure. I think that we mainly. I think it's true that we have, first we're taking care of number one, and then it's the close ourselves. Then it's the close family, and then it's in this case the town, your friends, and then country, and in the end, who knows, the planet, human race. I don't know, but I do think that it's true what is stated early on in the previous book, in the Kingdom, when the father of Carl and Roy says that don't think about society. They are not going to help you. The neighbors are not going to help you. What you can rely on, the only thing you can rely on, is family. And so it sounds a bit like that could have been a line in The Godfather, I guess. And to some extent, it is the same. It's the same. It's where you have the love and the hatred within the family, but still it's family. I think that the relationship between the two brothers, Roy and Carl, it's like a Cain and Abel story, of course, but it's more a story of love than of hate. So to a certain extent, I think that hate can be the flip side of the coin to love, and in this case it is. Jeśli myśleli Państwo, że w drugiej części nie będzie trupów, nie będzie knucia, nie będzie prób przekupstwa, no to są Państwo w błędzie, bo jednak ten świat, który stworzył Nesbo w tych dwóch książkach, tym się przede wszystkim charakteryzuje, że te wymienione składniki są. Pytanie jest takie, który z braci ma w sobie więcej z diabła, który jest bardziej wyrachowany i czy w ogóle możemy to rozpatrywać w ten sposób, że któryś z nich jest bardziej, może obaj są tak samo? I think that evil is such a difficult topic to talk about, because it's all about your point of view. I mean, and especially now in a world that is so polarized. I mean, if you ask a Republican in the United States voting for Trump, he will explain who is evil to you in a very different way than maybe we see it here in Europe. And it's not because he or she is an idiot. It's just a different point of view. So, but having said that, being the creator of Roy and Carl, I root for Roy, although he is more cold-blooded in many ways. In my book, he's basically a good guy, while Carl is sort of he's an achiever, and he's more manipulating people. But then again, is he more evil, or is it just that he's just more capable of carrying out his plans? Sometimes we see evil as somebody who is successful, doing their dirty deeds. Postanowiłem, że jednak wrócę trochę do tej pierwszej części, czyli do Królestwa, żeby pokrótce Państwu opowiedzieć, o co tam chodziło. Chodziło o to, że dochodziło do wielu wypadków, wielu zbiegów okoliczności, wydawałoby się niesamowitych. I aż człowiek się zastanawia, jak ktoś mógł nie maczać w tym swoich paluchów, że to wszystko się wydarzyło. My, czytelniczki i czytelnicy, wiemy, kto za tym wszystkim stał. Wiemy, że stali za tym bracia Obgardowie, że nie wszyscy musieli polecieć w przepaść, a jednak polecieli. Nie zawsze inscenizacja samobójstwa się udaje, bo być może ktoś będzie węszył. A w drugiej części, tak,
mamy dokładnie to samo. Różne zbiegi okoliczności, ale bracia Obgardowie rozgrywają absolutnie wszystkich, albo przynajmniej tak im się wydaje, że rozgrywają wszystkich i nikt nigdy nie dojdzie do tego, kto w jaki sposób zginął. Ale rozmawialiśmy oczywiście o książce Jo, ale porozmawialiśmy też o polskiej literaturze i co ciekawe, ulubionym polskim pisarzem jest ktoś, na kogo pewnie nigdy byście nie postawiły i nie postawili, czyli Bruno Schulz. I love the short stories, the sort of the intimate description of his family, and it was like it has from time to time this dreamlike quality and this ability to go back to your childhood and remember and seeing the world through a child's eyes, I guess. I could relate to that, going back and being a kid again. I think that is, to some extent, I think that is what I'm doing also. I'm trying to, when I'm looking for what's scary, I have to go back to my childhood to really, you know. So I think that as a writer, having memories from your childhood, I think that is like one of the most important resources you can have as a writer, tapping into that, because the emotions are so raw and they are so printed in your heart and soul in a way that is difficult to achieve later. Gdy czytacie Państwo książki i zwracacie uwagę na niektóre smaczki, to na pewno dostrzeżecie tutaj w Zatrutej krwi takie zdanie mówione przez jednego z bohaterów, że czarodziejska góra Tomasza Manna to idealna pigułka nasenna. W związku z czym wynotowałem to sobie i o to też spytałem Jo Nesbo. Yeah, it's so long and it's so you know, and it has, but it's sleeping pill sort of in a good way, because it has this rhythm to it, so it's almost like listening to music. I mean, the prose is so beautiful, and you can follow the thoughts, the train of thoughts, and it's I find it more entertaining than most people seem to find it. Then again, I find that, you know, other big European novels like you know, The Man Without Qualities, I also find that is a little like the same kind of story. It's as if it's not going anywhere, and that's okay, because what is there is so good. You don't need to go anywhere. It's like having a conversation with a brilliant writer, and he's just sharing his thoughts as he go along. Then of course there is a structure behind it, but it's not like a crime novel that you are looking for that structure and that the structure is carrying the novel. It's just yeah. So when I say it's like a sleeping pill, it's like a sleeping pill in the best sense of the word, I think. W pewnym sensie Jo Nesbo to taki nasz Zygmunt Miłoszewski, to znaczy w każdym wywiadzie Zygmunta wszyscy pytają o to, kiedy kolejny Szacki, a wiadomo, że Jo Nesbo wszyscy pytają, kiedy kolejny Harry. W związku z czym w ogóle o to nie spytałem, co mam wrażenie, że wpłynęło na klimat tej rozmowy, bo pewnie tego pytania się spodziewał, ale spytałem go o coś innego, bo wiemy, jaką ma bogatą karierę i jakie zainteresowania, w związku z czym spytałem go, czy łatwiej jest zostać dobrym pisarzem, dobrym piłkarzem, czy dobrym muzykiem. I think it's easier to be a good writer. I think that, or to put it this way, I think that there's in all those things you need a certain talent, and I think that but you have to work on your talent. And as a writer, at least for me, it doesn't feel like work. It feels like in order to achieve what I want to achieve as a soccer player, I knew I had to put in a lot of hard work.
and I'm not a hard worker by nature. It's not in my character, I guess. So I find it better to pursue a career where I have an easier time achieving what I want to achieve. And in that respect, I think it's good for everyone that I was a writer instead of being a. At some point, you will be a disappointment as a soccer player, and at some point, I'm sure I would have been a big disappointment both to myself and my teammates and my trainer, and the fans of the team in Molde, where I played as a youngster. Szanowni Państwo, z tego wszystkiego zapomniałem, będąc w Newcastle, dodać i dograć tego, że w najnowszej książce Jo Nesbo Zatruta, krew jest dosyć ważny wątek polski, związany z pewnym, no nie, to już chyba można powiedzieć wprost, chodzi o zator. A co jest w zatorze? Doskonale wszyscy wiemy. Well, it's there. It's based on facts. You have a great roller coaster. I mean, so that's simply the reason. And I checked it out on YouTube, and it had this fabulous view of just farmland in Poland, the way you imagine it. So it was the idea of having a roller coaster in the middle of nowhere in Norway, up in the mountains. I mean, to some extent you had already realized that idea in Poland, like you have, farmland and a roller coaster. I just thought it was great. I've never been to. I don't like roller coasters really. It just became part of the book. I can't even remember why I put it in there, but maybe it was just because of the feel of the story. It's a roller coaster, I mean, so maybe that's why. I to by było na tyle. Życzę Państwu przede wszystkim przyjemnej lektury Zatrutej krwi, bo jest to książka mocno psychologiczna, gdzie wiele akcji toczy się w głowach bohaterów, ale oczywiście akcji rozumianej jako akcji też nie brakuje. Powoli zbieram się na lotnisko. Jeszcze bardzo dziękuję Wydawnictwu Dolnośląskiemu, które wzięło na siebie ciężar logistyczno-finansowy tej wyprawy. Monice i Oli za to, że ogarniały to dzielnie, mimo że wiele się zmieniało, opóźniały się samoloty, zmieniały się godziny tej rozmowy i do końca nie było wiadomo, czy to wszystko wypali, ale wypaliło, więc tutaj wielkie podziękowania. No i co, zachęcam Państwa do lektury, a my widzimy się już za chwilę na targach w Krakowie, gdzie no jak się spotkamy, to możemy również o kulisach tej rozmowy w Newcastle pogadać. Przyznam szczerze, że gdyby ktoś mi powiedział, że będę gdzieś rozmawiał z Nesbo, to stawiałbym jednak na Oslo, ale jednak ma dosyć napięty grafik, bo tak jak mówiłem, Edynburg, Newcastle, potem dzień później leciał do Budapesztu, potem zaraz z Budapesztu do Aten i non-stop w rozjazdach, więc trudno go było złapać i wyznaczono mi godzinę i miejsce w Newcastle, więc stawiłem się o wyznaczonej godzinie w wyznaczonym miejscu w Newcastle.